Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Jeepa Grand Cherokee. Wydaje mi się, że Jeepa Grand Cherokee spokojnie możemy już nazwać legendarnym modelem, który zaraz po Wranglerze jest najbardziej znanym modelem marki. Modelem, który jest taką luksusową terenówką, a przynajmniej taki się stał na przestrzeni ostatnich generacji. Generacji, których było 4, a ta testowana jest już 5. I obecna generacja dostała kodowe oznaczenie WL, poprzednik to był WK2, a jeszcze wcześniej było WK. I najnowsza generacja, WL, wcale nie jest taką nowością, bo ile w Polsce właśnie się pojawiła, tak w Stanach Zjednoczonych jest na rynku już od 2021 roku, czyli od roku, kiedy to przestano u nas oferować poprzednią generację WK2. Niestety, jak to na Europę przystało, my dostajemy model w dość okrojonej wersji. Okrojonej o silniki oraz okrojonej o długość, jak i o trzeci rząd siedzeń. Wielka szkoda. Ale po kolei. Nowy Grand Cherokee naprawdę świetnie wygląda. Nawiązuje do rodziny Jeepów i do poprzedniej generacji, ale jednocześnie ma swój własny styl. Podoba mi się. Zwłaszcza w tym dwukolorowym malowaniu, gdzie góra jest czarna, a dół czerwony czy tam wiśniowy i na tej 21-calowej feldze. Naprawdę ładnie wygląda, masywnie, ale nie ociężale. Ale jak chcemy, żeby Jeep wyglądał naprawdę gigantycznego, to w większości wersji w wyposażeniu standardowym mamy zawieszenie pneumatyczne, które może zwiększyć prześwit z 20 do aż 27,5 cm. Na najwyższym ustawieniu Grand Cherokee wygląda, jakby był na szczudłach. W ogóle Grand, tak jak nazwa wskazuje, to naprawdę duże auto. Jego długość to 4914 mm, szerokość to 2149, a wysokość to od 1795 do 1860 mm. Od do, bo to zależy właśnie od wysokości zawieszenia pneumatycznego. Rozstaw osi to 2964 mm. Czyli nowy Grand Cherokee jest dłuższy od poprzednika o 8,5 cm, tak samo szeroki i wyższy o 6 cm. Rozstaw osi jest dłuższy o 5 cm, ale zmalał prześwit, bo poprzednik miał o 1 cm większy prześwit. I Grand Cherokee, jak przystało na prawdziwego Jeepa, ma dużo smaczków nawiązujących do historii w postaci naklejek i wytłoczeń. To zawsze w Jeepie lubiłem. W takim razie pora na bagażnik. Nowy Grand sporo urósł, więc i bagażnik urósł i nie ma już 495, a 533 litry. Normalnie kufer byłby jeszcze większy, ale gdzieś trzeba było upchać elektronikę od hybrydy. Miło, że pod podłogą mamy koło zapasowe i zestaw kluczy. W bagażniku znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę oraz 2 haczyki. Jeden z tych haczyków możemy odkręcić i kryje się za nim sznurek, który odpowiada za awaryjne otwieranie klapki od wlewu paliwa. Ciekawe i sprytne. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z poziomu kabiny. Po złożeniu mamy niemal idealnie płaską podłogę. Wskakujemy na tył, gdzie miejsca jest sporo, a dodatkowo oparcie ma regulację, więc jest naprawdę bardzo wygodnie. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się tu mieściłem. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, złącza, gazetowniki czy rolety. No jest tu niemal wszystko. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj, klasycznie, jak to na Amerykańca przystało, fotele są przepastne i bardzo wygodne. Chociaż tutaj producent nawet zadbał nieco o trzymanie boczne. Naprawdę, w dalekiej podróży ten fotel jest świetny. My też siedzimy bardzo wysoko i mamy świetną widoczność. To w takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na bardzo nowoczesną deskę z aż 4 ekranami. Tak, 4, bo jeden to cyfrowe zegary, drugi to ekran od multimediów, trzeci to cyfrowe lusterko, a czwarty to ekran dla pasażera. I zanim zacznę je omawiać, to krótki opis deski, bo ta wygląda naprawdę ładnie i nie ma to wystającego na szczycie deski ekranu, tylko jest taki w miarę ładnie wkomponowany. Niestety jest za dużo błyszczącego plastiku, ale do tego zaraz wrócę. Połączenie kolorystyczne naprawdę podoba mi się. To w takim razie po kolei ekrany. Najpierw ten dla pasażera. Tutaj możemy obsługiwać audio, wideo, możemy ustawić nawigację, a także możemy włączyć widok kamer.
I to może się przydać w terenie, gdzie pasażer jako pilot będzie mógł nas nawigować. Kolejny ekran to cyfrowe lusterko, które niestety nie sprawdza się w dużym deszczu. Mimo iż jest tam z tyłu oddzielny spryskiwacz, to i tak jak widzicie, nic w tym lusterko nie było widać, bo kamera była cała w wodzie. Następny ekran to monitor główny, który niestety działa momentami koszmarnie wolno. Zwłaszcza pierwsze uruchomienie danego widoku trwa wieki. Po jakimś czasie jest nieco lepiej, ale wciąż miewał opóźnienia. No i na końcu są jeszcze cyfrowe zegary, które są dość brzydkie. Brakowało mi normalnego widoku z obrotomierzem i prędkościomierzem, chyba że nie potrafiłem takiego odszukać. Na plus za to te wszystkie dane telemetryczne o kątach czy o temperaturach, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza podczas upalania w terenie. Super też, że jest widok nocny, taki noktowizor, który działa fantastycznie. Niesamowicie szybko i z bardzo dużej odległości wyłapuje ludzi czy zwierzęta, znacznie szybciej niż ludzkie oko zdoła ich zobaczyć. Brawo! Miło też za to, że producent zachował fizyczne przyciski od audio i od klimy i są one pod dużymi przyciskami. Gorzej, że jak widzicie, jest tu pełno piano black, które się kurzy, palcuje i rysuje, co w aucie luksusowo-terenowym nie powinno mieć miejsca. I poza dużą ilością piano black, część elementów mocno skrzypi, za co mocny minus. A sama jakość plastików jest taka typowa dla Jeepa, czyli przeciętna. Pochwalić jeszcze muszę audio nieznanej mi dotąd firmy Macintosh, które naprawdę bardzo przyzwoicie gra. To w takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską największe zdziwienie, żeby nie powiedzieć rozczarowanie, w najnowszym Jeepie Grand Cherokee. Poprzednia generacja przyzwyczaiła nas do dużych silników V6 i V8 o pojemnościach od 3 do 6,4 litra i o mocach od 190 do aż 717 koni. Nowa generacja w Polsce będzie występowała tylko i wyłącznie z 2-litrową jednostką turbo, rzędową czwórką, która będzie wspomagana silnikiem elektrycznym. Moc silnika spalinowego to 272 konie, a elektrycznego to 145 koni. Jest jeszcze jeden, mały silnik elektryczny, pracujący jako rozrusznik i ma on 61 koni. Łączna moc układu to 381 koni, czyli całkiem ładnie. Do tego mamy klasyczną, przekładnię automatyczną oraz stały napęd 4x4, a to powinno nam pozwolić na sprint do pierwszej setki w czasie 6,3 sekundy oraz prędkość maksymalną ograniczoną do 210 km na godzinę. Pora to sprawdzić. Wynik to 6,2 sekundy, czyli o 1/10 sekundy szybciej niż deklaruje producent. Czas od 50 do 150 do 10,5 sekundy. Co więcej, sprawdziłem też osiągi, jak skończył się prąd, ponieważ Jeep jest hybrydą plug-in i wtedy wyniki były bardzo zbliżone. To znaczy, do 100 km na godzinę był dokładnie taki sam czas, od 50 do 150, czas zwiększył się o 0,3 sekundy, czyli bardzo mało. A to oznacza, że układ hybrydowy zawsze coś tam tej energii ma. I
niestety, jak słyszeliście, silnik bardzo, bardzo słabo brzmi. Co więcej, jak przełącza się silnik elektryczny na spalinowy, to robi to też dość głośno i w kabinie mocno to słychać. Reakcja na gaz też jest słaba albo bardzo słaba. Bateria w Jeepie ma 17,3 kWh, co starczy na przejechanie jakichś 35-40 km, potem trzeba już jechać w trybie hybrydowym. I w takim trybie nie potrafiłem zejść w mieście poniżej 12-13 litrów. Jeszcze gorzej jest w trasie, gdzie przy 120 auto zużywało mi 9,5-10 litrów, a przy 140 12,5-13 litrów. To jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że tyle samo, a może i nawet mniej, paliłby stary silnik 3.6 V6 Pentastar. Swoją drogą, to właśnie ten silnik powinien też być u nas oferowany, a jest tylko w USA. Nawet jakby dodać do niego jakąś zwykłą hybrydę, to byłby to znacznie lepszy zestaw niż ten testowany. I pewnie lżejszy, bo testowane auto waży 2,5 tony. Tak, 2,5. I co gorsza, może pociągnąć tylko 2332 kg na przyczepie, podczas gdy poprzedni model mógł ciągnąć 3,5 tony. No to jest ogromna wada. Zaleta to zawieszenie pneumatyczne oraz to, jak to auto się prowadzi. To znaczy, nie spodziewajcie się, że będzie sportowe, to jest leniwy Amerykaniec z dużą mocą i dokładnie tak się prowadzi. Jest komfortowo, z lekką zwłoką, ale bardzo przyjemnie. Jadąc nim czujemy się wielcy i w sumie tak w rzeczywistości jest, bo auto jest bardzo duże i wysokie. Jest komfortowo i świetnie wyciszone, za co plus. W terenie też radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, a to zawsze była mocna strona Grand Cherokee. W ofercie jest też odmiana Trailhawk, czyli taka najbardziej terenowa, która ma nieco inny układ 4x4 z m.in. elektronicznie sterowanym mechanizmem różnicowym, podczas gdy mój egzemplarz miał taki zwykły napęd, który po prostu wyhamowywał koła tracące przyczepność za pomocą hamulców. Auto ma niezłe kąty terenowe, które wynoszą 35,5 stopnia dla kątu natarcia, 29,8 zjazdowy oraz 22,2 dla rampowego. Głębokość brodzenia to 61 cm. Poprzedni Grand Cherokee miał bardzo zbliżone parametry i kosztował oczywiście mniej. Nowy Grand Cherokee jest drogi albo bardzo drogi, bo w podstawie kosztuje 405 tysięcy złotych, ze słabszym napędem 4x4, a z lepszym 424 tysiące złotych. Mój egzemplarz kosztował 474 tysiące złotych. No tak jak mówię, jest naprawdę drogo, bo w tej cenie możemy już wybierać pomiędzy takimi autami jak na przykład Ford Explorer, czy nawet BMW X5 50e albo Mercedes GLE. Ford kosztuje 424 tysiące złotych w podstawie, a BMW i Mercedes startują od 455 tysięcy złotych. I o ile Mercedes też ma 2-litrową rzędową czwórkę, tak BMW i Ford mają 3-litrowe jednostki R6 lub V6 i oferują jeszcze więcej mocy i jeszcze lepsze przyspieszenie. Z tym, że BMW po doposażeniu będzie dużo droższe, więc zostaje Ford, który również ma bardzo bogate wyposażenie, a jest nieco tańszy. Tańszy, no i pewnie nieco gorszy w terenie. Ale mimo wszystko uważam, że to już nie jest ten sam Jeep Grand Cherokee, którego znaliście. To znaczy, wciąż jest duży, luksusowy, świetnie wyglądający i oferujący świetne właściwości terenowe, ale jednak brak większych silników automatycznie powoduje, że odbiór auta jest inny. Zwłaszcza, że kosztuje i pali jak miał właśnie duży silnik, a niestety nie ma. Może też pociągnąć znacznie lżejszą przyczepę, a to też jest duża wada, bo auto często było używane jako koń pociągowy. Szkoda, że do Europy nie trafiają te większe silniki, bo przez to, coś czuję, nowy Grand Cherokee będzie bardzo rzadko wybieranym modelem. A szkoda. Cześć!